Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki. Witam Was. Dzisiaj taki temacik uzdrawianie przez jelita. Tak, moi drodzy, uzdrawianie przez jelita. Pewnie część się z Was zastanawia, co ma jelito do na przykład problemów z tarczycą, czy problemów na skórze, tego typu rzeczy, czy jakichś innych problemów. No a więc ma bardzo dużo. Może zacznijmy sobie od początku. Na zewnątrz mamy skórę, ładna skóra. Jednak mamy miejsca, gdzie mamy błony śluzowe, na przykład oko, usta, w nosie. No i gdzie? Mamy jeszcze oczywiście w innych miejscach błony śluzowe, jednak błony śluzowe mamy też w jelitach, tak, nimi są jelita wyścielone od środka. W błonach śluzowych, co kiedyś nie było takim normalnym pojęciem, żyje bardzo dużo bakterii. One się tam po prostu uzupełniają i tak dalej, pomagają nam, żyjemy w symbiozie z nimi, są tam bakterie, grzyby, przeróżne rzeczy, które na tym żyją i to jest wszystko idealnie w symbiozie. I co ciekawe, niedawno udowodniono również, że te bakterie, na przykład, które żyją w jelicie, potrafią się kontaktować i ten kontakt ma miejsce przez cały dzień, na przykład z bakteriami, które żyją nam w ustach, na oku, czy na narządach płciowych i tak dalej, i tak dalej. One się komunikują wzajemnie, jest tam wzajemna komunikacja między tym. Do problemów zaczyna dochodzić, kiedy my troszeczkę źle się odżywiamy, że tak to powiem. Jemy dużo glutenu, czyli jakieś zboża, mąki, ciasteczka, nie wiadomo co jeszcze. Spożywamy więcej cukru, tak jest, więcej cukru, czyli też znowu słodycze, nie wiadomo co jeszcze. Nabiał, laktoza jest cukrem, która jest w nabiale, to jest cukier, laktoza. Także to też stwarza nam problemy. Do tego może nam dojść na przykład jakiś stres. I co tutaj się dzieje? Następuje zaburzenie tej właśnie flory bakteryjnej, mikrobiom się to prawidłowo nazywa w jelitach. No i zaczynają nam się te patogenne po prostu bardziej panoszyć. Przez to uszkadza nam się błona śluzowa właśnie ta w jelitach. A ta błona śluzowa ma za zadanie zatrzymać rzeczy, które nie powinny się dostać do organizmu na zewnątrz, a przepuścić to, co potrzebujemy. Czyli na przykład witaminy, minerały, białka, tego typu rzeczy. To, co organizm potrzebuje, to jest wyłapywane. Cała reszta zostaje na zewnątrz. Kiedy my mamy właśnie te odżywianie takie do bani, jeszcze stres do tego, to się to wszystko zaburza. I wtedy dochodzi do uszkodzenia właśnie tej błony śluzowej. I ta błona śluzowa zaczyna nam przepuszczać różne inne rzeczy do organizmu i tu powstaje cieknące jelito, tak zwane, to się tak nazywa potocznie, gdzie zaczynają przechodzić do środka różnego rodzaju inne rzeczy, które stwarzają później ogromny problem dla naszego organizmu, ponieważ dochodzi do chorób autoimmunologicznych, ponieważ przechodzą pewne białka, które są też i za duże i tak dalej, nie do końca strawione przez to jelito i organizm widzi je jako wroga. I teraz tam, gdzie się te białka osiądą, załóżmy, niech to będzie skóra, to organizm widzi tam wroga i wysyła cały układ odpornościowy właśnie na to, żeby tam zrobić porządek z tym. I co mamy? Mamy właśnie jakąś typową autoimmunologiczną chorobę skóry typu łuszczyca, AZS, egzema. Są przeróżne rozdziały tego. To się może też skończyć gdzie indziej, niekoniecznie musi to być skóra, ponieważ autoimmunologia jest ogromna. Jest naprawdę wiele rzeczy, które organizm wtedy sam jak gdyby sam ze sobą zaczyna walczyć po prostu. A to są właśnie te rzeczy, które się przedostały z tego jelita, które jest przeciekające do organizmu i które tam nie powinny być. Dochodzi jeszcze do drugiego procesu, mianowicie kiedy jemy źle, na przykład jeden batonik skosi nam gdzieś 50% zdrowej flory jelitowej, tego mikrobiomu, tych zdrowych bakterii, to oczywiście to miejsce muszą zająć negatywne bakterie. Więc zajmują je, bo im to pasuje, słodycze, super,
Idealne. Tylko jeść i hulaj dusza piekła nie ma wtedy. Po prostu dla tych bakterii. No i co się wtedy dzieje? Nie dość, że one nam niszczą tą błonę śluzową, to oczywiście wytwarzają toksyny. Jak na przykład Candida. Wytwarza cały czas toksyny. Teraz ta błona śluzowa jest uszkodzona i te toksyny dostają się też do organizmu. Również z kału, który już jest w jelitach tworzony, tam odkładają się też wszystkie toksyny z naszego organizmu i tak dalej. Jednakże to jelito nie jest całkowicie szczelne, dochodzi do wchłaniania z powrotem z tego kału również tych rzeczy, które powinny być wydalone z organizmu. I to później powoduje złe samopoczucie, bóle głowy, bóle mięśnie, punkty spustowe, takie bolące na całym organizmie i tak dalej, nerwobóle, no i oczywiście cały szereg innych dolegliwości, które przez to są. Więc to jest po prostu zamknięty obieg. I to, co my tu wkładamy do środka, ma ogromny wpływ na to, co my mamy w jelitach. A to, co mamy w jelitach, znowu ma ogromny wpływ na nasz cały organizm. I na wszystkie choroby, które mogą nas spotkać, a nie muszą. To się mówi, wiele rzeczy mamy w swoich rękach. Tylko trzeba te systemy dobrze zrozumieć, jak to działa, żeby móc to skorygować. Bo jak ktoś nie ma zielonego pojęcia, jak to działa, no to widzi coś na skórze, no to smarujemy, nie? Smarujemy, ale to nie pomaga. Jednak ten problem nie jest na skórze, ponieważ ten problem powstał w twoich jelitach. Ponieważ twoje jelita są chore. One przepuściły to, co nie powinny przepuścić. I jak naprawisz te jelita, to wtedy to nagle z tej skóry samo zniknie. Bez smarowania, bez niczego, samo sobie zniknie. Ponieważ to jest symptom, ale przyczyna leży w jelitach. I to jest ten problem, który trzeba zrozumieć. I to się tyczy wielu dolegliwości, wielu chorób. Nie tylko i wyłącznie tego, że coś jest na skórze, bo jak ja tak niekiedy wyjdę i popatrzę na te grupy i widzę te zdjęcia tych różnych rzeczy skórnych, każdy się tam prześciguje w tych komentarzach. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Tym to posmaruj. Jak masz gwoździa w oponie, to też to zakleisz taśmą, żebyś go nie widział i pojedziesz dalej w aucie? Czy może jednak go wyciągniesz i dziurę załatasz? No. Bo tak to mniej więcej wygląda. Jelita trzeba naprawić, moi drodzy. Jelita. Jelita się same naprawią, jeżeli zaczniemy zdrowo jeść. Czyli wykluczymy te zboża, gluteny, mąki, pieczywa, pierożki, ciasteczka, słodycze, czekoladki, batoniki i nie wiadomo co jeszcze, bo tam tego jest taka paleta, że głowa mała. To jest to pierwsze. Wykluczymy nabiał, czyli laktozę. Postaramy się mieć mniej stresu. I poczekajcie 3 miesiące, bo jelito potrzebuje mniej więcej 3 miesięcy, żeby się zregenerować. I to nie jest teraz tak, że my tam zrobimy miesiąc, dobra, miesiąc już nie jadłem, to dzisiaj sobie zjem kanapkę. Nie, czy zjesz sobie batonika. Ponieważ jeżeli to zrobisz, to te 3 miesiące się zaczynają od nowa. To ten miesiąc przepadł, który zrobiłeś. I zaczynasz od nowa, znowu 3 miesiące, bo już uszkodziłeś znowu te jelita. I zaczynasz od nowa i znowu 3 miesiące. 3 miesiące przetrwać. Zobaczycie, jakie będą efekty. Można się zdziwić, naprawdę można się zdziwić. I to, co mówię, można również bardzo szybko samemu sobie sprawdzić. Mianowicie robimy badanie kału, żeby ustalić, jaką mamy florę bakteryjną w naszych jelitach, czyli ten mikrobiom. Trzeba znaleźć dobre laboratorium i po prostu sprawdzić. Bardzo często właśnie wtedy, jeżeli jemy wszystko, wychodzi dysbioza. Czyli po prostu mamy złe proporcje bakterii w jelitach. I to jest taka typowa dysbioza. I teraz właśnie po odstawieniu tego wszystkiego, poczekać 3 miesiące, zrobić badanie jeszcze raz. Zobaczycie, że wyjdzie dużo lepiej, czy nie, aby czasem nawet idealnie. Bo tak to przeważnie właśnie się kończy. Że jest dysbioza w organizmie. I to można sprawdzić w każdym laboratorium. No, może nie każdym, bo niektórzy robią to po łebkach. Najlepiej jakieś dobre, z dobrymi opiniami sobie poszukać. To ja już nie wnikam, bo ja się na tym nie znam, jak ja to zawsze mówię. To już ma każdy w swoich rękach, jak je znaleźć i sprawdzić. I zobaczycie,
że będzie dysbioza na 100%, jak macie problemy skórne, czy autoimmunologię i tak dalej. Będzie dysbioza na bank. I wtedy żadne probiotyki Ci nie pomogą, dopóki nie wykluczysz przyczyny. Bo te bakterie się nie mogą osiedlić na tych jelitach, jeżeli to jelito cały czas ma problemy. Może być nawet jeszcze gorzej, bo jeżeli będziemy mieli zapalenie jelita jeszcze na to, będziemy ładować bakterie probiotyczne, to może jeszcze całkiem gorzej z tego wyjść. A jeżeli mamy zapalenie jelit, to dochodzi do wyrzucania histaminy w organizmie. Histamina jest odpowiedzialna za zapalenia w organizmie, czyli jeżeli zaczyna wyrzucać się coraz więcej histaminy, to dochodzi na przykład do alergii, nagle coś zaczyna swędzić, jakieś czerwone plamy się robią na skórze, przeróżne rzeczy. To jest właśnie typowa histamina, której jest po prostu za dużo w organizmie. No i z tej histaminy później dzieją się różne cuda dziwy wianki, jak to się mówi, i przeróżne dolegliwości. I to też może być ukryte, ponieważ nie zawsze zapalenie jelit daje objawy. Ale my to sami sobie widelcem, łyżeczką, rączkami powodujemy. I nie wiedzą przede wszystkim. Chociaż z drugiej strony znam wielu ludzi, którzy doskonale wiedzą, co robią, a dalej kupują, jedzą, wszystko tak jak popadnie, bo jest po prostu łatwo. A problemy mają o takie. I tylko później się pyta, a co na to? A co na to? No ale jak się im mówi, co na to, że trzeba przyczynę zrobić, to nie, to za dużo roboty. To nie, daj mi jakieś ziółko, najlepiej poleć na to. To się tak nie da, bo to tak jakbym przykleił tą taśmę na tą oponę z tym gwoździem, żeby nie widział tego gwoździa, że on tam jest i dalej pojechał. On kiedyś wypadnie i powietrze ucieknie, ta taśma go nie zatrzyma, bo to tak samo działa. Nie maskujemy symptomów, tylko po prostu działamy na całości i usuwamy przyczynę, moi drodzy. A przyczyna leży na talerzu. Także tyle na dziś. Trzymajcie się.